Rawy od Reda brzmią dumnie i mają status premium, tak bym powiedział, ale jednocześnie to nie jest format na każdy projekt. A kiedy chcemy sięgnąć po klasyczne kodeki, takie oszczędne w miejscu, to tu pojawia się problem. Nikon w innym zapisie niż Rawy, o których wspomniałem, wypada na tyle specyficznie, by nie powiedzieć słabo, że uważam, iż sam producent powinien to jak najszybciej skorygować. Pytanie tylko, czy to faktyczny błąd w oprogramowaniu, czy z góry taki zaplanowany zabieg. Samego Nikona ZR wypożyczyłem od chłopaków z Fotoformy, aby go sprawdzić i Wam również zalecam taką metodę, by się dowiedzieć o tym sprzęcie jak najwięcej. Mamy 2007 rok, Red w tamtym momencie pokazuje kamerę Red One z takim autorskim już formatem R3D. Ogólnie pokazali, że można właśnie wziąć z matrycy czysty rzut danych i spakować to tak, żeby nie zabić właśnie tej naturalności obrazu. Wykorzystali do tego tak zwaną kompresję falkową, gdzie sam algorytm Reda traktuje obraz jak taką płynną falę. Odcina takie najdrobniejsze mikrodane. Dzięki tej metodzie właśnie taka skompresowana surówka degraduje się, powiedziałbym, naturalnie. Można powiedzieć wręcz tak organicznie, zupełnie jak tradycyjna taśma filmowa. I brzmi to dosyć łatwo, a przynajmniej brzmiało to w tamtym momencie. I żeby w ogóle zobaczyć te dane, jednostka musiała w czasie rzeczywistym wykonać składanie tego obrazu do kupy, czyli debayering. I tak jak kiedyś potrzebowaliśmy do tego specjalistycznych kart za grube tysiące od Reda wręcz, tak teraz to w zasadzie nasza karta graficzna dostaje najmocniej po tyłku, procesując te pliki, żeby się z tym w jakikolwiek sposób uporać. Za to w 2018 roku Apple wydało swojego ProRes RAW. Widzieli, że komputery po prostu męczą się z tymi ciężkimi plikami, więc wzięli te same surowe dane z matrycy i spakowali je w swoją świetnie zoptymalizowaną architekturę ProRes. Efekt? Takie połączenie to kompletne przeciwieństwo, szczególnie dla aktualnej architektury właśnie ich procesorów z serii M, gdzie generalnie one natywnie mają wbudowane sprzętowe dekodery pod ten format, czyli pod ProRes. Tak w wielkim skrócie właśnie ten format na Apple'u zdecydowanie lepiej funkcjonuje. A teraz jeszcze mamy wsparcie w DaVinci na te pliki. Ale wracając z tego całego wywodu o kodekach, o ich historii, w zasadzie zestawiłem te dwa formaty ze sobą. Z różnych sprzętów, z wiadomych sprzętów, czyli z Nikona ZR Red RAW i z Lumixa S1 ProRes RAW. I dodałbym tu jeszcze, że jeśli chodzi o same RAWy, powiedziałbym, że to już taka subiektywna kwestia tego, który obrazek bardziej Wam przypadnie do gustu. Bo dla mnie najważniejszy jest fakt, że mamy dostęp do tych plików bezpośrednio w body na kartę pamięci, to wszystko nagrywając. Co prawda na CF Express typ B, ale zawsze. Ja osobiście używam tych od SanEast, które możecie nabyć taniej w Fotoformie. Kod rabatowy znajdziecie w opisie. Bo oczywistym kosztem tutaj jest fakt, że te pliki, te formaty zapełniają karty dosyć szybko. No, jak to mówią, coś za coś. A jeśli dotrwacie do samego końca, powiem Wam, co dla mnie czysto tak personalnie wygrywa, jeśli chodzi o te formaty. H265 możecie go znać pod nazwą HAVEC, czyli dosłownie High Efficiency Video Coding. To ten standard oficjalnie pojawił się w styczniu 2013 roku jako taki bezpośredni następca już wysłużonego H264. W sumie można zapytać, dlaczego w ogóle on powstał. No mówiąc w wielkim skrócie, rynek zaczął promować mocno rozdzielczości 4K i 8K w tamtym okresie, a ten stary kodek H264 po prostu nie wyrabiał pod nadchodzący standard. A sam H265 wszedł z jedną taką dosyć dużą obietnicą dać nam dokładnie taką samą jakość obrazu, ale uciąć wagę pliku równe 50%. I czym to się różni pod maską w zasadzie? H264 jest takim, można powiedzieć, dość prymitywnym kodekiem. Tnie dosłownie każdy kadr na taką sztywną siatkę z tak zwanych makrobloków, z których największy miał 16×16 pikseli. Nieważne, czy nagrywasz gładkie niebo, czy gęsty las szczegółowy i tak dalej, algorytm pakuje to w zasadzie na równe małe kwadraty. A H265 to zupełnie inna matematyka. Zamiast tych sztywnych klocków używa elastycznej struktury
CPU, która to potrafi analizować bloki aż do 64x64 pikseli. Dla przykładu, jeśli masz w kadrze pustą ścianę w studio, H265 łapie ją jednym wielkim takim plastrem, ale tam, gdzie masz na przykład gęstą fakturę, szczegóły, brodę, liście, cokolwiek tam sobie nie wymyślicie, to wtedy tnie ten CAD na mikroskopijne kawałeczki. Pakuje te dane asymetrycznie, ładując bitrate tylko w te miejsca obrazu, gdzie jest to faktycznie potrzebne. Brzmi to na papierze fajnie, choć w rzeczywistości ciągnie się za tym jeden minus. Ten kodek jest naprawdę mocno skompresowany, więc twoja maszyna, jeśli jest słabsza, potrzebuje dużo więcej mocy, by się z nim uporać na osi czasu na przykład. I żeby była jasność w tym miejscu, żebyśmy się zrozumieli, nawet H265 z Nikona ZR w zupełności wystarcza do publikacji na social media i to jest fakt. Ale jeśli szukasz możliwie najwyższej jakości, a niekoniecznie chcesz używać zawsze RAW-ów z Nikona, to możesz być mocno rozczarowany. Ten kodek w tym sprzęcie na ten moment ma jedną mocną dosyć wadę moim zdaniem i to jest jego bitrate. Ten bitrate nie jest stały. Skutkuje to niestety bardzo często za małą ilością danych w tym klipie. Więc obrazek właśnie z tej puszki nie jest aż tak ostry i szczegółowy, co jak na ten kodek jest dość dziwne, bo taki Lumix S9 właśnie w tym samym formacie wygląda o niebo lepiej. Praktycznie w każdej sytuacji. Więc możecie się już domyśleć, że właśnie S1 Mark II również radzi tu sobie znacznie lepiej. Dodatkowo, jeśli zestawimy te pliki właśnie z Red RAW-ami, to widać również ewidentnie, że sama kolorystyka z Nikona mocno się zaczyna rozjeżdżać. I koniec końców wiedziałem, że będzie jakaś tu różnica, ale nie sądziłem, że aż taka. Minolta wsadziła pierwszą pływającą matrycę do aparatu już w 2003 roku, ale tak w praktyce dla nas, dla filmowców, tak naprawdę prawdziwy przełom przyszedł w erze bez lusterkowców. Bo jeśli nie wiedziałeś, matryca w twoim aparacie nie jest przykręcona na sztywno do body, o ile macie właśnie ten mechanizm w swoim sprzęcie, czyli IBIS, bo ona dosłownie, powiedzmy, pływa. Jest zawieszona tak jakby w polu siłowników elektromagnetycznych. Sam system w aparacie jest naszpikowany właśnie żyroskopami i akcelerometrami, które 1000 razy na sekundę skanują każdy najdrobniejszy ruch. No i to jeszcze w 5 osiach. Pochylenie, przód, tył, obrót na boki, przechył wokół osi obiektywu oraz przesunięcie w pionie i poziomie. No w zasadzie, kiedy robisz na przykład krok i puszka opada delikatnie w dół, procesor błyskawicznie to przelicza, a w zasadzie same elektromagnesy wtedy popychają sensor precyzyjnie w górę. To na przykład eliminuje te mikrodrgania, gdy nie mamy stabilizacji i pozwala już bardzo często pracować tylko z samej ręki. I tu zestawiając te dwie stabilizacje ze sobą, czyli S1 Mark II, ZR, a nawet i S9, no to co mogę wam powiedzieć? W starciu właśnie z Panasoniciem Nikon wypada po prostu słabiej. I to nawet z włączoną stabilizacją elektroniczną, gdzie ogólnie widać poprawę, ale do Lumixa S1 nie ma żadnego podjazdu, bym powiedział. Ba, nawet mały S9 radzi sobie stabilniej. Choć tu już w tym modelu niestety wkrada się w obraz taki delikatny wobbling na krawędziach, no ale tego akurat się po tej puszce spodziewałem. Osobiście mam tu kilka wniosków, z którymi niekoniecznie musicie się zgadzać i to jest ok. Po pierwsze, personalnie pewnie już się domyślicie, wolę używać ProRes RAW oraz subiektywnie obrazek wygląda dla mnie ciut lepiej niż R3D, czyli z Reda. Choć dla mnie tutaj najważniejszym czynnikiem jest wsparcie z Applem, czyli ten natywny decoding i płynniejsze działanie. Bo tak naprawdę w zasadzie każdy format RAW można obrobić i przekształcić na osi czasu jak tylko chcemy. Więc pomimo moich preferencji w tym starciu postawiłbym znak równości, choć równocześnie nie widzę najmniejszej potrzeby, żeby używać takich ciężkich plików i takiego formatu pod publikację na YouTube. Trochę inaczej wygląda kwestia z kodekiem H265, którą widzieliście. Na ten moment wygląda to po prostu w moim odczuciu słabo i nie rozumiem trochę, dlaczego Nikon ZR działa tu inaczej niż chociażby Z6 Mark III, bo brak stałego tego bitrate'u, nawet bez określonych przez nas jakichś ram, skutkuje obrazem, który mi się osobiście po prostu nie podoba na ten moment. Ja
byłbym mocno zawiedziony z H265. Pytanie, jak wy widzicie to z waszej perspektywy, może z perspektywy nawet użytkownika.